jest niespodzianka. Oho, ho, 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 jaka to jest niespodzianka. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę wybierać, który eurowizyjny rok wolę. To będą wybory tylko i wyłącznie subiektywne, będę bazowała po prostu na swoich własnych preferencjach. Powiem Wam, która piosenka z danego kraju mi się bardziej podoba. Czy ta, którą dany kraj zaprezentował w zeszłym roku, czy na przykład ta tegoroczna. Tutaj żadnej wielkiej ideologii nie dorabiamy do tego, to jest tylko i wyłącznie mój wybór, mój gust, moje preferencje, ewentualnie mój brak gustu. Tak też może być. Zanim przejdziemy do głównej części tego filmiku, to ja jeszcze chciałabym Wam przypomnieć, a może i powiedzieć, bo może nie widzieliście jeszcze, ale trwa właśnie plebiscyt u mnie na kanale, w którym wyłaniamy naszego zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. I oczywiście Wy, jako moi subskrybenci, możecie tam zagłosować, przyznać swoje własne punkty wedle własnego uznania. Ja Was do tego bardzo serdecznie zachęcam. Zostawię Wam link do tego głosowania zarówno w przypiętym komentarzu pod tym filmem, jak i właśnie w opisie. Zapraszam Was tam serdecznie, będzie bardzo fajnie, jak zagłosujecie. Macie szansę właśnie oddać swoje głosy i dołożyć tę cegiełkę do wyboru naszego wspólnego zwycięzcy Eurowizji tegorocznej. Standardowo przypomnę Wam jeszcze też o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzach pod tym filmem, żebyście o tym nie zapomnieli. Z góry Wam bardzo za to dziękuję. Jak ten dzisiejszy filmik będzie wyglądał? Otóż będzie wyglądał tak, że zbudowałam w HTML, CSS, JavaScript i innych różnych pierdoletach taką maszynę losującą, która będzie losowała kraj, który będę właśnie oceniała i będę wybierała, czy z tego kraju wolę piosenkę zeszłoroczną, czy tegoroczną. Więc nie będziemy szli względem jakiejś listy czy kolejności alfabetycznej, żeby było właśnie ciekawiej, będziemy te kraje losować. No i przy każdym kraju ja wydam jakiś swój osąd, że albo wolę piosenkę zeszłoroczną z tego kraju, albo tegoroczną. Pewnie będą też sytuacje, gdzie absolutnie nie będę mogła się zdecydować, bo na przykład obie piosenki bardzo lubię, albo z kolei może być tak, że obu bardzo nie lubię i będzie mi ciężko wybrać. Wtedy zostawię na przykład jakiś remis. Natomiast na pewno będę się starała jednak wybrać którąś konkretną propozycję. No to co, jesteście gotowi? Bo ja nie. Ale zaczynajmy. Zobaczmy, co wylosuje nam się jako pierwsze. Estonia, czyli mamy Tomiego Kasza z tego roku i Narkodziady. Kurde, ja nie wiem, tak się mówi na nich w Polsce, czy to tylko ja tak wymyśliłam? Z tytułem piosenki, którego nie będę ryzykowała tutaj wymawiać, bo po prostu pokaleczę język estoński, który jest swoją drogą bardzo ładny, bardzo fajny i... No i co, którą piosenkę z tych dwóch ja tutaj wolę? Powiem Wam tak, że zarówno jedną, jak i drugą lubię, ale ja bym się skłaniała jednak mimo wszystko ku zeszłorocznej propozycji z Estonii, z tego względu, że tam była i zabawa, było i ciekawie, i właśnie zabawnie, i była też jakość prócz tego. No w tym roku mamy taką propozycję nastawioną raczej tylko na śmieszkowanie, na zabawę. No w zeszłym roku mieliśmy jednak trochę coś więcej, więc ja chyba myślę, że wybiorę tutaj propozycję z zeszłego roku. To ja to chcę. To tutaj, o, chodź tu, o. Okej, zobaczmy, co dalej wylosuje dla nas maszyna losująca agulkowizjerska. Francja, czyli Luan tegoroczna i zeszłoroczny Slimane. No i powiem Wam tak całkowicie szczerze, to jest dla mnie dosyć trudny wybór, ponieważ czysto muzycznie jednak wolę Slimane z zeszłego roku. Natomiast w tle właśnie jego osoby jest taki pewien skandal, o którym możecie sobie przeczytać, który jakby wyszedł na światło dzienne pod koniec zeszłego roku i powiem Wam szczerze, że
no jakby ja się w to nie zagłębiałam, ale już sama tematyka tego skandalu jest dla mnie bardzo odrzucająca, więc chyba bez zbędnego takiego przedłużania tego tematu ja po prostu wybiorę propozycję tegoroczną, która jest moim zdaniem bardzo dobra, solidna i tutaj no jakby nie mam żadnych wątpliwości i myślę, że tak, że po prostu mamą wybiorę, czyli tegoroczną propozycję z Francji. Zobaczmy sobie zatem, jaki kraj maszyna losująca Agulkowizjer 2000 wybrała nam jako kolejny. O, Austria. No i to jest bardzo, bardzo prosty wybór, ponieważ wybieram Austrię tegoroczną. Utwór Wasted Love bardzo we mnie jakby zyskał, w sensie lubię to jeszcze bardziej niż wcześniej, a już na początku, kiedy ja tutaj robiłam reakcję właśnie na tę piosenkę na kanale, to dałam tam bodajże ocenę 4 albo 4+. Teraz uważam, że to jest 5 albo 5+ spokojnie, z czystym sumieniem, więc jak najbardziej świetna piosenka, świetne wykonanie, super w ogóle klimat całego utworu. Natomiast fanką zeszłorocznego We Will Rave nigdy nie byłam, nie jestem i myślę, że nie będę. Niestety ja wybieram 2025. Tutaj o. I zakręcimy znowu Agulkowizjerem 2000. Zobaczymy, co nam wybierze. I tutaj ponownie muszę wybrać, myślę, że dosyć zdecydowanie rok 2025, czyli tegoroczna piosenka z Australii, Milkshake Man. Przy czym to nie jest też taka duża różnica, ponieważ ta zeszłoroczna piosenka One Milk Ali, no, też była spoko. Tam były fajne, etniczne elementy, które robiły całkowicie tę piosenkę i ja ją naprawdę bardzo doceniałam. Ale mimo wszystko ta tegoroczna, no jednak bardziej mnie buja. Tu będę miała trochę problem, znaczy może inaczej, to nie jest problem, ponieważ ja od razu wiem, co ja wybieram i wybieram zeszłoroczną propozycję z Belgii i Mustiego, ponieważ to była piosenka prześwietna, ja ją bardzo lubię, nadal jej słucham. Ale muszę Wam powiedzieć, że tegoroczna Belgia też jest spoko, więc to nie jest taka przebitka, że jedną piosenkę ubóstwiam i kocham, a drugiej nienawidzę. Absolutnie tak nie jest. Ta tegoroczna jest taka spoko, do posłuchania, ale no bez jakiegoś takiego szału, że niesamowicie jest. A zeszłoroczna, no już tutaj był szał, tak? Był szał. Więc jeżeli ja mam wybrać z tych dwóch, no to zdecydowanie 2024 rok w wykonaniu Belgii podobał mi się bardziej. Czechy, tak w ogóle to ahoj. Czyli tutaj mamy Aiko i Adonksa tegorocznego. No i wiecie co? 2025 rok chyba tutaj wybiorę, czyli Kiss Kiss Goodbye. Chociaż ta zeszłoroczna piosenka, ja nie wiem do dzisiaj, co ja o niej myślę, bo ja przez bardzo długi czas nie lubiłam tej piosenki Aiko, ale potem w maju, tak jak już to było na żywo, no w sumie stwierdziłam, że ona nie jest taka zła, więc generalnie no spoko nawet była ta piosenka. Ale no ta tegoroczna jest trochę więcej niż spoko. Też nie jest tak, że ja Kiss Kiss Goodbye uwielbiam i kocham ponad życie, bo tak nie jest. Ale myślę, że jeżeli mam tutaj wybrać, no to ja chyba pójdę właśnie w ten klimat tegoroczny. W zeszłym roku była Besa. W tym roku jest Szkodra Elektronikę i tutaj myślę, że wybór jest bardzo prosty. No Zierm to jest piosenka o wiele lepsza niż zeszłoroczny Titan. Raz, że ten klimat, dwa, że język, trzy, że te elementy etniczne w tej piosence właśnie tegorocznej. Uważam, że no jest bardzo duży przeskok między tymi dwiema piosenkami. I tutaj bez jakiegokolwiek wahania tak naprawdę
myślę, że nie jest to duży problem dla mnie i wybieram po prostu tegoroczną piosenkę z Albanii. Jezus Maria, ten agulkowizjer to mnie zniszczy dzisiaj. Serbia. No tak koło Albanii. No ludzie, no. Kto to w ogóle jakieś takie gówno stworzył? W ogóle nie działa. I tutaj w sumie mój wybór będzie dosyć kontrowersyjny. Przynajmniej tak mi się wydaje, że większość z Was pewnie wybrałaby odwrotnie niż ja, ponieważ ja bez większego wahania wybieram piosenkę Mila, czyli tegoroczną Serbię, propozycję od Prince'a. Ja fanką zeszłorocznej Ramondy, jeśli mam być szczera, no to nie byłam. Znaczy, no, to jest w ogóle nie w moim stylu ballada. Tegoroczna moim zdaniem piosenka ma to coś. Nadal to nie jest taka Serbia, jaką ja bym chciała widzieć na Eurowizji. To nie jest właśnie taka Serbia w najlepszym wydaniu, moim zdaniem. Ale no jeżeli mam wybrać z tych dwóch piosenek, no to zdecydowanie wybieram tegoroczną piosenkę z Serbii, która jest całkiem spoko. Naprawdę całkiem spoko. A zeszłoroczna... no tak. Tak wiecie. No i co my tutaj mamy? Azerbejdżan. I to jest kolejny dosyć prosty wybór dla mnie. I tutaj też nie wiem, czy nie będzie trochę kontrowersyjnie z mojej strony. Bo ja zdecydowanie wolę piosenkę zeszłoroczną Ozon La Apar, bo bardzo ją lubiłam. Uważam, że była super fajna. Tegoroczna jest spoko, ujdzie, nie jest źle, taka właśnie jest neutralna, tak jak mówiłam. Ale no zdecydowanie właśnie zeszłoroczną piosenkę nadal jej słucham i wybieram właśnie 2024 rok w przypadku Azerów. Bez dłuższego właśnie zastanawiania się i gdybania, 2024 rok. I tutaj myślę, że znowu będziecie mieli ochotę mi po prostu przypierdzielić, ale może nie tyle nawet za wybór mój, co za to, co powiem o tych piosenkach. No bo prawda jest taka, że ja jakąś wielką fanką piosenki La Noja nie byłam. Ja miałam z nią różne takie momenty, że lubiłam, nie cierpiałam, tak płynnie jakby to przebiegało. Stanęło na tym, że ta piosenka większej krzywdy mi nie robi, ale raczej nie wracam do niej zbyt chętnie. Przy czym no tegoroczna piosenka w ogóle mi nie kliknęła do tej pory, więc myślę, że... a zróbmy tutaj w sumie remis. Zróbmy. A dlaczego nie? Także ja tutaj żadnej piosenki z tych dwóch nie wybiorę i po prostu uznamy, że punkty nie doliczają się ani do 2024 roku, ani do 2025. Tak zróbmy. Tutaj chyba nawet się za bardzo nie będę zagłębiała w to, ani rozpływała na ten temat. Wybieram po prostu tegoroczną piosenkę o 1,000,000%, pomimo że nawet ona nie jest jakaś taka moja niesamowicie ulubiona, ale jeżeli mam spośród tych dwóch wybrać, no to tegoroczny Luksemburg o mile po prostu. Tu się muszę chwilkę chyba zastanowić. No, zeszłoroczna Portugalia nie była jakaś dla mnie super, tegoroczna tym bardziej nie jest. Ale wydaje mi się, że ta zeszłoroczna była zdecydowanie fajniejsza mimo wszystko, no bo tegoroczna to w ogóle mi jakby nie klika i absolutnie nie mogę się do tego przekonać, a zeszłoroczna była taka no całkiem okej. Może nie to, że była jakaś dla mnie niesamowicie fajna, ale była znośna, była taka w porządku, więc wybieram 2024 rok, jeżeli chodzi o Portugalię. Nie no, kochani, to jest... tak, to baby lasagna. W sensie, wiecie co? Ja się już trochę przekonałam do tego Poison Cake. Powiem Wam więcej na ten temat w takim filmiku, który powstanie na pewno w najbliższym czasie, o tym, jak zmieniły się moje opinie o piosenkach. Natomiast to, że się przekonałam do Poison Cake, nie znaczy,
że no tutaj jest jakikolwiek podjazd jednak do Baby Lasagni. W sensie, wiecie co, no ja naprawdę bardzo lubię ogólnie Marco i on się wydaje naprawdę taki spoko chłopak, że ja bym o nim złego słowa nie powiedziała. Piosenka też już mi troszeczkę kliknęła, myślę, że jest naprawdę w porządku, ale no zeszłoroczna Chorwacja to jest po prostu mistrzostwo, to jest coś niesamowitego. No i tutaj no z kimkolwiek on by nie konkurował, w sensie Baby Lasagna, to myślę, że chyba no nie dałoby się tutaj pokonać go w tej kategorii, więc no Baby Lasagna, no zdecydowanie Baby Lasagna 2024 rok. Z Islandią problem jest taki, znaczy właściwie to ja już nie mam chyba problemu z tą Islandią, o tym też Wam więcej powiem. Natomiast no zeszłoroczna piosenka z Islandii w wykonaniu Harry Björk była dla mnie, no absolutnie to nie był klimat, który ja lubię. To była piosenka tak generyczna, że ja no, miałam ją gdzieś dosłownie chyba na końcu swojej topki praktycznie. Więc no, tegoroczna piosenka moim zdaniem jest o niebo lepsza i nawet gdybym została przy swoim zdaniu na jej temat, tym właśnie z tej reakcji, którą nagrywałam wcześniej, to i tak nadal byłaby to piosenka lepsza niż w zeszłym roku. Więcej o tym, jak i dlaczego zmieniłam zdanie o tej piosence Roa, czyli tegorocznej Islandii, też Wam na pewno właśnie powiem w takim dedykowanym filmiku na ten temat, ale na ten moment no to nie jest o tym teraz ten filmik, więc no ja wybiorę po prostu tegoroczną Islandię i to będzie tyle. I tutaj ja się chyba też nie będę za długo wahała, wybiorę właśnie te zeszłoroczne Niemcy, ponieważ tegoroczna piosenka w ogóle mnie nie przekonuje, niestety, a zeszłoroczna była taka, no jak na to, co Niemcy potrafią na Eurowizję wysyłać, to zeszłoroczna propozycja była całkiem spoczko. Always on the Run to też nie jest jakiś utwór, do którego ja często wracam i który uwielbiam, ale jest on dla mnie taki neutralny, taki do posłuchania, okej, po prostu poprawny, natomiast no tegoroczne Niemcy zupełnie mnie nie przekonują, nie trafiają do mnie, więc ja bez zbędnego przedłużania po prostu wybieram zeszłoroczną propozycję. No tu będzie trudny wybór. Tutaj będzie bardzo trudny wybór, ponieważ i zeszłoroczna piosenka, i tegoroczna moim zdaniem są po prostu zajebiste. Tak jak kochałam Tereskę Maryjkę w zeszłym roku, tak w tym roku kocham po prostu Cyferblaty i no ja nie wiem, czy tu się da wybrać. Nawet powiem Wam, że w mojej topce i zeszłoroczna piosenka i tegoroczna chyba gdzieś właśnie były w podobnym miejscu, gdzieś tam w top 5, więc nawet pod tym względem jest ciężko wybrać. I tutaj ja się chyba nie będę na siłę zmuszała do tego, żeby którąś z tych dwóch piosenek wybrać, bo to się nie da. To się po prostu nie da. Ja zostawię tutaj remis z tego względu, że obydwie piosenki są świetne. I nie wiem, czy znowu się troszeczkę nie wsadzę na minę i nie usiądę dupą na mrowisku, bo powiem Wam, że ja wolę tegoroczną Armenię. Tamta zeszłoroczna, Żako, na pewnym etapie była dla mnie całkiem fajna, na samym początku, natomiast z czasem zaczęła mnie jakoś irytować, zaczęła mnie po prostu wkurzać, nie wiem dlaczego. Jakby ja tutaj nie mam nic do wykonawców, po prostu ta piosenka jakoś zaczęła mi z czasem działać na nerwy. A tegoroczna właśnie w drugą stronę, bo pomimo, że nadal to nie jest utwór, który ja kocham, ale wydaje mi się, że ja mam już o nim trochę lepsze zdanie, więc jeżeli z tych dwóch propozycji ja mam któryś wybrać, to wybiorę tegoroczną Armenię, czyli piosenkę Survivor. Wybór w sumie był dosyć taki prosty. Tutaj chyba też będzie prosty wybór i też muszę Wam nakreślić pewne tło,
ponieważ ja tutaj wybieram utwór zeszłoroczny w wykonaniu Bambi. Ja też z piosenką Bambi miałam na początku pewien problem, bo to był zupełnie nie mój styl. Natomiast z czasem, a zwłaszcza w momencie, kiedy zobaczyłam staging, to uznałam, że po prostu Bambi wymiatają totalnie i bardzo polubiłam tę piosenkę. Natomiast nagrywałam reakcję też na Laika Party i tam oceniłam tę piosenkę tak całkiem pozytywnie, ale z czasem mam wrażenie, że ta Laika Party mi tak działa na nerwy, że po prostu to się nie da, Więc po prostu wybiorę zeszłoroczny Doomsday Blue. No i tutaj mamy ciekawe, bo mamy Polskę. I wybór jest dla mnie tutaj prosty, ponieważ wybiorę piosenkę Gaja, to na pewno. Ale muszę się tutaj na chwilkę zatrzymać i muszę Wam przyznać, że piosenkę Gaja bardzo lubię. I zeszłoroczna piosenka z Polski, nie. Nie. W sensie była strasznie generyczna. Występ też pozostawiał tak dużo do życzenia. W sensie ja wiem, tutaj jakby występem ja się też nie sugeruję, dlatego że nie mamy występu jeszcze finalnego do tegorocznej propozycji, ale tak całościowo, jakbym miała samą piosenkę oceniać, to nadal to jest zdecydowanie Justyna Steczkowska. Zeszłoroczna piosenka nie zrobiła mi absolutnie nic. Była strasznie generyczna, strasznie taka przewidywalna. Ja totalnie nie czułam tego klimatu, więc Gaja o 1000%. San Marino też jest dosyć proste dla mnie w tej chwili, ponieważ ja już mam w głowie jasność. Wolę zdecydowanie tegoroczne San Marino. Jest to piosenka, którą naprawdę lubię, do której chętnie wracam, która wywołuje uśmiech na moim ryju, więc zdecydowanie tegoroczne San Marino uważam za dużo lepsze. Zeszłoroczne niespecjalnie mi podeszło. Tutaj jest ciekawie, chociażby z tego względu, że w zeszłym roku Holandię w ogóle zdyskwalifikowano. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już sobie ocenicie sami względem własnego sumienia. Powiem Wam tak, tegoroczna Holandia jakoś mi nie leży. Nie jest to piosenka zła. Tegoroczna Holandia, C'est la vie, jest okej. Nie robi mi to krzywdy, nie powoduje jakiegoś zachwytu u mnie jednocześnie też. Więc to jest piosenka, która gdzieś tam przejdzie sobie w mojej topce, podejrzewam gdzieś w środku i tyle. Zeszłoroczną piosenkę z kolei uwielbiałam, kocham Europapę bardzo, nadal. I muszę Wam powiedzieć, że wybieram 2024 rok w przypadku Holandii, jakby bezsprzecznie. Lubię bardzo tę piosenkę Europapa, co ja mam Wam powiedzieć, uważam, że to było świetne, więc wybieram po prostu zeszły rok, jeżeli chodzi o Holandię. Norwegia. I tutaj też mamy ciekawy przypadek, bo ja zdecydowanie wybieram zeszłoroczną propozycję, czyli Gotę, bo uwielbiam tę piosenkę, kocham ją, wracam do niej nadal, była u mnie bardzo wysoko też w zeszłorocznej topce. Natomiast tegoroczna piosenka, czyli Lighter, też jest dla mnie już spoko i też naprawdę muszę powiedzieć szczerze, że lubię już teraz piosenkę Lighter. Tutaj jeżeli oglądaliście moją reakcję na ten utwór, to być może widzieliście, że ja tak troszeczkę tam pocisnęłam, że mi się nie podoba, ale doszłam już po czasie też do wniosku, że piosenka jest całkiem spoko. Nie jest może to jakiś taki wybitny utwór, który po prostu pobudza jakąś wrażliwość muzyczną we mnie, ale jest spoko, jest do pobujania się, jest fajnie, jest zabawa, jest impreza, są ognie, jest w ogóle wszystko i jest fajnie, ale w zeszłym roku było więcej niż fajnie. Hiszpania to też będzie taki dosyć prosty wybór. Wybieram 2024 rok zdecydowanie, ponieważ Zorra to była piosenka, która była dla mnie naprawdę fajna
Ja w ogóle najczęściej nie jestem jakąś wielką fanką właśnie Hiszpanii na Eurowizji. Oczywiście tutaj nie chodzi jakby o kraj, tylko po prostu o konkretne piosenki. No tak się zdarza zazwyczaj, że mi akurat osobiście nie podchodzą, ale zeszłoroczna piosenka bardzo mi się wkręciła z czasem. Uważam, że była bardzo fajna. No a tegoroczna, no jeżeli oglądaliście moje reakcje, no to tutaj się nic nie zmieniło i nadal nie mogę niestety, nie mogę zdzierżyć Esa Diva. No co ja mam wam powiedzieć? No nadal nie mogę tego przegryźć. 2024 rok, Hiszpanio, to jest to. Róbcie tak i będzie git. No tutaj muszę się chwilę zastanowić, ponieważ no, tegoroczna piosenka to jest absolutne nie, jeśli o mnie chodzi. Zeszłoroczna, no powiem wam, że też nie. Przy czym zeszłoroczną bardzo zniszczył ten nieudany staging, moim zdaniem. A sama w sobie piosenka do momentu właśnie tego stagingu no też nie była moją ulubioną i też nie przepadałam za Dizzy, ale chyba nie miałam aż tak negatywnego stosunku właśnie do zeszłorocznego UK jak do tegorocznego, więc po prostu tak, ja wybiorę 2024 rok, jeżeli mam być szczera. No może nie jest to jakaś bardzo duża różnica, że jedna piosenka była cudowna, a druga jest makabryczna, ale no jest pewna różnica jakby w samej piosence, no stagingu tutaj nie mogę też liczyć, więc tak, no 2024 rok to będzie to. To będzie bardzo proste. No wybieram tegoroczną piosenkę ze Szwecji. Jaka to jest niespodzianka! Oho, jaka to jest niespodzianka. To jest taka niespodzianka! Boże! Ohohoho! No, także wybieram tegoroczną piosenkę ze Szwecji. Nie no, tak szczerze i na poważnie. No, kocham Barabadabastu. No, muszę wam to jakby powiedzieć kolejny raz. Wy to już pewnie wiecie, jeżeli oglądacie moje filmiki, ja już to mówiłam. No, nie widzę tutaj innej opcji, jak po prostu wybranie tegorocznej Szwecji. Przy czym muszę wam powiedzieć, tak z czystym sumieniem, że to absolutnie nie chodzi o to, że zeszłoroczna Szwecja była zła, ponieważ bliźniaki też no, dały radę. Uważam, że zeszłoroczna piosenka była też spoko, ale no tutaj wydaje mi się, że w takim starciu właśnie pomiędzy zeszłoroczną a tegoroczną piosenką, no to jest bardzo duża w moim przypadku taka przepaść. Wybór jest tutaj bardzo prosty i tutaj, o, tu wybieram właśnie. To są moje ziomy. O, no to daleko żeśmy nie odjechali w sumie, powiem wam. No i co, mamy tutaj Windowsa i Erikę. I powiem wam, że to jest też ultra prosty wybór, ponieważ bez żadnego absolutnie zawahania wybieram tegoroczną Finlandię, czyli... Jezus Maria, chciałam powiedzieć Ciciolina. Nie no, Iżkomę wybieram, tak? Uważam, że tutaj jest bardzo duża różnica na plus w przypadku Finlandii, natomiast ja wam muszę też powiedzieć szczerze, że ja nie byłam i nie jestem antyfanką właśnie tego No Rules z zeszłego roku z Finlandii. Całkiem było to spoko, w sensie ja lubię czasem takie pierdoły i było to spoko, no możecie o mnie myśleć w tej chwili co chcecie, ale ja się tam na tym wyśmiałam, wybawiłam i było fajnie. Natomiast no, w tym roku mamy coś więcej niż heheszki, mamy świetną piosenkę, charyzmatyczną wokalistkę, więc zdecydowanie tutaj Ericzka, no witam panią i tervetuloa. I tutaj będę miała potężny problem, ponieważ te piosenki są dla mnie obydwie dosłownie jak takie kopie. W sensie ja wiem, że one nie są do siebie podobne, ale moje podejście i mój stosunek po prostu do tych piosenek to jest takie kopiuj wklej właśnie z zeszłego roku względem tego, że ja te piosenki dosłownie odbieram identycznie. Ani ich nie lubię, ani ich nie kocham. To jest taki po prostu środek topki i w jednym i w drugim przypadku one mi tak obydwie nic nie robią, że
że ja chyba muszę tutaj remis po prostu zrobić, bo inaczej ja tego nie wybiorę, nie ma opcji. To będzie też trudne i powiem Wam, że kurde, o Jezu. Tutaj mamy znowu sytuację, kiedy mamy dwie potężnie dobre piosenki, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię. I nawet właśnie też chyba są w podobnym miejscu w mojej topce, bo zeszłoroczna Litwa też była u mnie jakoś w top 3 i tegoroczna też jest w top 3, więc no to jest bardzo, bardzo ciężki wybór. Zeszłoroczna piosenka Luk Telk była zajebista. Tawo Akys tegoroczne też jest zajebiste. Nie wybiorę tutaj. Nie wybiorę, bo to się nie da. Po prostu będzie remis, ponieważ obie te piosenki są po prostu świetne. I tutaj się chyba znowu Wam, kochani, narażę, ponieważ ja wiem, co tutaj wybiorę i będzie to tegoroczna piosenka ze Słowenii. W zeszłorocznej Słowenii fajne było to, że była ona po słoweńsku. Ale sama piosenka, tak całościowo, nie robiła mi praktycznie nic. Nie byłam w stanie jakby się do niej przekonać przez cały sezon. I powiem Wam, że ja fanką jakąś wielką tegorocznej piosenki ze Słowenii też nie jestem, ale mimo wszystko mam do tego utworu jakąś taką sympatię. W sensie jest w tym coś, co mnie urzeka i w jakiś sposób sprawia, że to jest dla mnie więcej niż neutralne. Więc jeżeli mam wybrać, no to ja po prostu wybiorę Klemena i myślę, że z tym będę się czuła bardzo w porządku. A jak Wy się będziecie czuć, to ja nie wiem. To już zależy. Szwajcaria. I tutaj będzie dosyć prosty wybór. Mamy kraj gospodarza. Szwajcaria w zeszłym roku wygrała. Wygrali Nemo z piosenką The Code. I owszem, The Code to nie była jakaś moja ulubiona absolutnie piosenka z zeszłego roku, ale ona była u mnie w topce bardzo wysoko, bo to było top 10, nawet nie wiem, czy nie top 5, czy gdzieś okolice top 5. Więc ja bardzo zeszłoroczną Szwajcarię lubiłam. Tegoroczna nie bardzo mi siedzi, muszę przyznać. Nie jestem fanką Voyage. W sensie, ta tegoroczna Szwajcaria moim zdaniem muzycznie jest dobra, to trzeba przyznać, ale po prostu jest totalnie nie w moim guście. Więc jako, że to jest mój subiektywny taki wybór, no to ja zdecydowanie wybieram zeszłoroczną Szwajcarię. I zbliżamy się, kochani, powoli do końca. Następnym krajem, jaki tutaj nam Agulkowizjer 2000 wylosował, jest Malta. Ja mam tutaj pewien problem z tego względu, że muszę Wam przyznać, że też bardzo podobnie odbieram te piosenki. One są właściwie też w takim klimacie podobnym, bo i w zeszłym roku mieliśmy taki girl bop i w tym roku to samo mamy, więc ja jakoś tak specjalnie tutaj, nie wiem, nie mam faworyta w tym przypadku i powiem Wam, że ciężko mi będzie wybrać, bo ja też tak dosyć neutralnie na ten moment podchodzę i do tegorocznej Malty, i do zeszłorocznej, więc chyba zostawię tutaj remis po prostu i z tym się będę najsprawiedliwiej czuła, bo jeżeli miałabym tutaj szyć i wymyślać, że ja którąś z tych piosenek wolę, to chyba wydaje mi się, że bym zaszła może za daleko, a zostawiając remis, ja będę się czuła z tym w porządku. Powiem Wam, że tutaj tak łatwo nie jest mi wybrać, chociaż wiecie co? 2024 rok moim zdaniem w przypadku Danii był lepszy. W sensie te piosenki też są tak teoretycznie dosyć podobne do siebie muzycznie, w sensie gatunkowo. Natomiast ta zeszłoroczna Dania była dla mnie taka całkiem spoko, całkiem w porządku. Do tegorocznej nie mogę się dalej przekonać, więc ja wybieram zeszłoroczną Danię, pomimo że to nie jest jakaś różnica miażdżąca, bo tak jak mówię, ja też mam w miarę gdzieś tam taki dosyć podobny ten odbiór, ale w przypadku zeszłorocznej piosenki, czyli Sand,
no zdecydowanie taki bardziej w stronę pozytywną. Ja nie mogę się przegryźć z tegoroczną Łotwą, pomimo że ona moim zdaniem ma więcej wartości artystycznej, w takim sensie, że no mamy takie etniczne klimaty, mamy też język łotewski i ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no to jest właśnie mój taki subiektywny wybór i wybieram po prostu zeszłoroczną piosenkę pod tytułem Hollow, która całkiem fajna. Ja całkiem zeszłoroczną Łotwę lubiłam. No do tegorocznej ja nie mogę się przekonać, no przykro mi, ale taka jest po prostu prawda. Może tak się jeszcze wydarzy, że ja się z tegoroczną Łotwą, czyli z Burman Laimi po prostu jakoś dotrę, przekonam, może tak się stanie, a może się tak nie stanie, ale no w momencie nagrywania tego filmiku ja się przegryźć nie mogę, więc zeszłoroczna Łotwa, tak. No i teraz losujemy, właściwie no nie losujemy, bo już nie ma z czego, został nam ostatni kraj, czyli Grecja. No i wiecie co, tutaj też była dosyć ciekawa historia w zeszłym roku z tym Zari, ponieważ ja jakby na samym początku nie cierpiałam piosenki greckiej, no nie mogłam się z nią w ogóle jakoś polubić, irytowała mnie, nie rozumiałam tego szału, nie rozumiałam co ludzie tak bardzo, jakby co takiego widzą ludzie w tej piosence. I w końcu mi to kliknęło. I w końcu się do Zari tak przekonałam, że naprawdę bardzo tę piosenkę polubiłam. No tegoroczna Asteromata być może jeszcze musi poczekać na taki swój moment, kiedy ja jakoś to poczuję. Na razie tego nie czuję. Uważam, że Asteromata, tegoroczna piosenka grecka jest solidna, jest fajna, jest klimatyczna, ale właśnie tak mi czegoś tam brakuje. Nie wiem, no wybieram po prostu zeszłoroczną Grecję i tyle. No i co to nam tutaj wyszło? Wyszło nam na to, że zeszły rok jest jednak fajniejszy, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, chociaż myślałam, że będzie większa różnica między jednym a drugim rocznikiem, a tutaj mamy no 14 kontra 15, więc powiem Wam, że tak gdzieś to jest zbliżone mimo wszystko. No ale liczby to liczby, matematyka to matematyka, 14 do 15, więc wygrywa rok 2024, moi drodzy. Dajcie mi znać, który Wy wolicie rok. Które piosenki Wam się bardziej podobały? Czy wolicie właśnie jednak ten zeszły rok, czy w tym roku uważacie, że jest dużo lepiej? Podzielcie się tym, chętnie poczytam. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Subskrypcje są bardzo ważne i to jest udowodnione w ogóle naukowo, także no tu z tym nie można dyskutować, prawda? Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku, zwłaszcza jeżeli dooglądaliście do końca. No i co? Widzimy się wkrótce, być może będzie jakiś filmik niespodzianka. Zobaczymy. No i co kochani? Trzymajcie się i do zobaczenia.